Cześć Wam kochani! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na kawę i ciasto. Pogadajmy o zapachach bez płci. W mojej kolekcji ostatnio zauważyłam, że coraz więcej zapachów bez płci. I tak a propos, będę jadła, bo zauważyłam, że Wam to nie przeszkadza i że jest to spoko. Napisaliście mi. Więc ponieważ jest niedziela, ja właśnie nagrałam tutorial i go widzieliście już. Ten film nie wiem kiedy puszczę. Pewnie sporo dalej. Tak mi się wydaje. Ale chciałabym z Wami pogadać o zapachach bez płci. Natomiast o tych, które mam w kolekcji. Bo ostatnimi czasy coraz więcej ich przybywa. Jest to też taka domena nie tylko czasów, jakie nastają, ale też jest to domena zapachów niszowych i większość zapachów, które tu są, to są zapachy niszowe. Ale chciałam z Wami o tym pogadać, więc zaczynamy. Pierwszy zapach, o jakim Wam powiem, to jest, myślę, że się domyślacie, bo nieraz Wam o tym mówiłam, to jest Jo Malone Wild Blue Bell Cologne. To jest zapach dla mnie bez płci, bo tak naprawdę lasem może pachnieć każdy. I las, igły, drzewo tak naprawdę nie posiada płci. Dobrze się w takim zapachu czuje i kobieta, szczególnie jeżeli to jest świeży zapach, i mężczyzna. Więc Jo Malone jak najbardziej, moim zdaniem, zapach bez płci i taki, w którym świetnie się czują obie płci. Dalej to jest L'Interdit Givenchy. Ja Wam niejednokrotnie mówiłam, że to jest zapach z wetywerią, który jest generalnie stworzony dla kobiet, ale nie ukrywajmy, że on delikatnie skręca w tą męską stronę. Ja po prostu wyobrażam sobie faceta pachnącego L'Interdit i wydaje mi się, że nie byłoby to dziwne. On po prostu jest taki wyjątkowy, inny, nie jest słodki, nie jest kwiatowy, jest taki bardziej ziemisty. Dla mnie to jest zapach, który nie ma płci i tak naprawdę każda płeć będzie się w nim czuła super. Dalej, to jest zapach Alien. Mówiłam Wam w jednym z filmów o zapachach. Poczekajcie, bo już po prostu o takich zapachach wielofunkcyjnych, że dla mnie to jest zapach, który na pewno też świetnie by brzmiał na mężczyznach. Dla mnie ten zapach nie ma płci i wiem, że niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale dla mnie on naprawdę jest tak inny i tak skonstruowany i te nuty, które w nim się znajdują, wcale nie kierują nas w żadną ze stron, moim zdaniem. Jeżeli facet by się odważył, a są tacy, świetnie ten zapach na facetach by leżał, moim zdaniem. Dalej, to jest zapach, który jest w mojej topce. To jest zapach Top of the Top.
I chyba od zawsze Wam mówię, że ogólnie oprócz tego, że jest opisywany jako unisex, to czuć męską stronę tego zapachu. A mowa tu o Bois d'Argent Christian Dior. Tu czuć po prostu męską stronę. Czuć, że on skręca. Czuć dualność tego zapachu. I na moim partnerze on niezwykle męsko brzmi, a na mnie niezwykle kobieco. To jest ciężkie do osiągnięcia, ale ten zapach taki jest. Jest po prostu perfekcyjnie skonstruowany i jest coś takiego, że wręcz jakby, nie wiem, czy to coś gra z naszą podświadomością. W każdym razie w momencie, kiedy czuję go na facecie, automatycznie inaczej go odbieram niż kiedy ja go czuję na sobie. Fenomen. Dalej powiem Wam o zapachu, który zakupiłam sobie w zbyt małej odlewkę, w zbyt małej ilości. I nad którym się zastanowię, nad flakonem. Chociaż to jest bardzo dziwne, ponieważ chodzi o Baby Cat YSL. Słuchajcie, to jest zapach. Cały początek i powiedzmy przez połowę dnia on pachnie dokładnie jak Star Mauboussin. Z tym, że ten jest starszy, więc raczej Star Mauboussin pachnie tak jak Baby Cat. Ale w nim właśnie się wyczuwa męską nutę. On jest też zapachem trochę czystszym niż Star, mniej dymnym. Powiem Wam szczerze, że ten zapach oszołomił moje zmysły, a jego trwałość to już w ogóle jest po prostu szok. On świetnie pachnie na facecie, mimo że to jest zapach właśnie taki, no jak Star, czyli dosyć gourmandowy, taki otulający, ale ma tu taką nutkę męskości, która się ciągnie, taką standardową nutkę męskości. Wyczuwam tu taką nutę jak z Paco Rabanne zapachu Invictus. Tam jest taka nuta, która bardzo się z facetem kojarzy. I tu on jest tak przepięknie otulający, właśnie taki bardziej gourmandowy i tak dalej, ale czuć tę nutę. I dlatego on dla mnie absolutnie nie ma płci. Uważam, że facet ubrany w ten zapach, jego odbiór jest po prostu fenomenalny. Według mnie idealnie skomponowany, nieoczywisty, niejednoznaczny zapach. Dalej to tak naprawdę wszystkie zapachy Amouage. No nie wciągnęłam tu Guidance, bo jednak sobie pomyślałam, że najbardziej czuć jednak tę kobiecość. Ale i Serge, i zapach Lineage, i Pourpoise, i Myths. To są, słuchajcie, wszystko zapachy, które kompletnie nie mają płci. One naprawdę nie mają płci. One się wiążą bardzo mocno z takimi, słuchajcie, nutami bardzo naturalnymi. Ale tak, czyli skojarzenia z tymi zapachami wszystkie są bardzo z naturą. Są świeże, ale są jedne bardziej leśne, drugie bardziej takie właśnie z taką męskawą nutą, jakieś były w Brutalach. Coś takiego bardzo szczypiącego w nos i to szczególnie jest Pourpoise właśnie taki. Są też takie jak Lineage, który się ułagadza, ale mimo wszystko to ułagadzenie nie ma absolutnie płci. Idąc po Myths, który jest zapachem bardzo ostrym,
bardzo kadzidlanym takim i naprawdę no ten zapach to już kompletnie nie ma płci. Żaden z nich nie ma płci. One wybrzmiewają, to są świeże wbrew pozorom zapachy, ale one wybrzmiewają bardzo nijako względem płci, ani damska, ani męsko. Na każdej płci będą pachniały intrygująco, nieziemsko, niesamowicie, więc tak naprawdę wszystkie te amouage, które mam, mogę polecić i dla faceta równie dobrze i będzie się prześwietnie w nich czuł, naprawdę. Tak samo jest, słuchajcie, z marką Frederic Malle. Tak naprawdę on nie tworzy zapachów stricte kobiecych. Według mnie każdy z nich, nawet Portrait of Lady, nie jest to, co sugeruje, że to jest damski zapach. One wszystkie, słuchajcie, skręcają. One wszystkie są bardzo linijnie tworzone, tak żeby właśnie brzmiały idealnie na kobietach i na facecie. To są zapachy bardzo intensywne. Ok, są to też kwiatowe, bo na przykład Eau de Magnolia jest bardzo takim zapachem magnolii właśnie. Z tym, że jest na tyle ostrym zapachem, że odbiór wcale nie jest taki damski tego zapachu. Tak naprawdę żadnego z tych zapachów nie można skategoryzować jako kobiecy bądź męski, według mnie. One totalnie nie mają płci. Każdy może sobie ten zapach kupić, każdy, jeżeli mu się spodoba któryś z tych zapachów, będzie czuł się fenomenalnie. Tak najmocniej ułagodzonym i delikatnym zapachem jest En Passant, ale on dalej nie wybrzmiewa ani kwiatowo, ani słodko. Nie. Jest po prostu najbardziej świeży i delikatny z tych wszystkich zapachów, ale nadal bez płci, nadal taki uniseksowy, nadal naprawdę dla każdego. Zostały mi tylko 2 zapachy, więc pozwólcie, że se zjem. Jeden z nich to też jest Christian Dior. I to jest zapach, o którym ja bardzo mało mówię. Głównie dlatego, że jest zbyt świeży. Ale chodzi o Eden Rock. To jest w ogóle próbka, którą ja dostałam po prostu od z Diora przy zakupach. Tak, on jest bardzo mocno bez płci. Tu absolutnie nie czuć żadnych jakichś takich, wiecie, nawet jeżeli jest kwiat, to one są przełamywane i to tak mocno przełamywane właśnie jakimiś nutami pikantniejszymi, które powodują, że zapach z automatu staje się bardziej uniseksowy. To jest zapach bardzo świeży, który ja oczywiście wyczuwam, ale on nie jest fenomenalny. To nie jest Bois d'Argent, który rwie mnie na kolana. To jest poprawny, bardzo miły, przyjemny, niezmiernie zapach i nie skręcający absolutnie w żadną ze stron. Oraz takim zapachem też jest, tak mi się wydaje, chociaż ja go generalnie odbieram bardziej jako kobiecy, ale wydaje mi się, że spokojnie faceci mogą go używać i się będą fantastycznie czuć. I to jest Genemet Marc Antoine Barrois. Słuchajcie, to jest zapach skóry, jak już mówiłam, tylko że właśnie takiej delikatnej skóry, nie takiej skóry, jaka jest dodawana do męskich zapachów. I dla mnie na facecie, no bo Wojtek nim się popsikał przecież, bo też testował i tak dalej. Na nim dalej wybrzmiewa świeżo, ale po prostu odbieram go wtedy jako zapach męski. A na sobie bardziej jako zapach damski.
ale wyczuwane nuty cały czas jest to samo. Odczuwanie tego zapachu cały czas jest to samo. To po prostu tylko w głowie się przedstawia. Czyli, że on nie ma płci, bo na każdym pachnie pięknie i jak czujecie go na facecie, to pachnie Wam bardziej męsko. Jak czujecie na kobiecie, to bardziej damsko. Dla mnie to jest właśnie idealnie skomponowany zapach, który w zależności od osoby, która dany zapach nosi, tak jest odbierany. Bo wiecie, nie sztuką jest zrobić zapach uniseksowy, który bardzo często jest tak, że zapachy uniseksowe z automatu skręcają w stronę męską. Nie wiem, czy tak macie, ale ja mam tak wielokrotnie. I też często stroniłam od uniseksów, bo bardziej wybrzmiewają na faceta niż na kobietę. A te wszystkie zapachy to jest w zależności, kto je nosi. Naprawdę. Są tak skomponowane, tak zbalansowane są nuty, że one na każdym brzmią fantastycznie i nikt się w nich nie czuje nie na miejscu, albo facet się nie czuje, że używa damskich perfum, kobieta się nie czuje, że używa męskich perfum. Jeżeli komuś to przeszkadza, no to po prostu wszystkie te zapachy to jest taki idealny kompromis. Po prostu ktoś tak fajnie podszedł do tematu, że uzyskał taki idealny kompromis. No i generalnie mogłabym Wam powiedzieć o jeszcze większej ilości zapachów, które według mnie też skręcają delikatnie w stronę męską, ale to jest, wydaje mi się, już bardziej subiektywne moje odczucie, bo jak zaczęłam się nad tym zastanawiać i tak bardziej analizować może, to doszłam do wniosku, że cała reszta odbiera je jednak damsko i nie widzi tej nuty męskości. Więc to by było takie trochę na siłę. A tutaj jest tak, że każdy facet Wam powie, że fajny męski i każda kobieta Wam powie idealny dla kobiety. Bo jest właśnie ten balans. Także film nie jest długi, ale chciałam Wam przedstawić też takie zestawienie, bo być może niektórzy są negatywnie nastawieni do uniseksów, a uwierzcie mi, że w uniseksach znajdziecie też swoje idealne zapachy, z tym, że trzeba się może bardziej postarać, naszukać, potestować. No wiecie, o czym mówię. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wy spędziliście ten czas bardzo miło ze mną i że też jedliście ciasto i że jest to w ogóle możliwe, albo przynajmniej pijecie ze mną kawkę popołudniową. Dzięki, kochani, buziaczki. Do zobaczenia. Pa! Strasznie ciężko się nagrywa i je. Jak to połączyć? Żeby jeść, gadać, nie z pełną gębą, nie seplenić, żeby każdy z nas zrozumiał. O kuźwa, nie wyłączyłam kamery.